Raz, dwa, trzy. 3, 2, 1. Próba mikrofonu. Próba mikrofonu. Frau Herczek. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, dżdżownico. Performance dnia codziennego. Dzień dobry, witam Was wszystkich na moim vlogu Performance dnia codziennego. Dzisiaj zajmiemy się tematem randek. A że zbliżają się walentynki, które dokładnie są za 20 dni, no to się po prostu zajmiemy tym tematem. Więc tak, zbliża się święto, tak zwane walentynki, także tutaj dokonałam tych szybkich obliczeń, mianowicie dodałam 7 do 14, to znaczy 7 dni zostało do końca stycznia, bo dzisiaj jest, jak właśnie sprawdziłam przed chwilką, 25. Aha, data przeskoczyła, więc generalnie już 6, czyli dodaję teraz 6 do 14, co daje 20. Za 20 dni, no tak, zgadza się, tak? 25, styczeń ma 31 dni, także zostaje 6 dni stycznia i 14 dni lutego i wtedy będą walentynki. Także walentynki, jest to gorący okres. Większość z nas chciałaby może pójść na jakąś randkę, ale nie jest to oczywiście konieczne. Jest to taka możliwość. Serduszkowała, go zaróżowiła, zabrokaciła komercyjny nasz świat i całą popkulturę. Serduszkowała, go zaróżowiła, zabrokaciła. Poruszam ten temat już teraz, na 20 dni przed tym świętem, ponieważ to się wydaje, że jest dużo czasu, ale tak naprawdę to nie jest dużo czasu. No ale wróćmy do meritum, to znaczy samej akcji randki, samego tego aktu randki. O tak, myślę, że akt randki to tutaj w tym momencie jest jak najbardziej uzasadnione określenie. Jakie są rodzaje randki? Na przykład randka może być w ciemno. Taka randka w ciemno może być określona ślepą randką, randką w czarno. No to jest na przykład randka taka, kiedy się nie wie, z kim się idzie i się na nią idzie. No i to jest na przykład taka randka. Nigdy na takiej nie byłam, ale może pójdę. Potem jest randka Tindera albo Grindra. No i to jest taka randka, że wtedy mniej więcej się już wie, z kim się idzie, ale tylko się wie na podstawie zdjęcia, a jak wiadomo, zdjęcia mogą kłamać. Randka może być przypadkowa, na przykład spotka się kogoś na ulicy, wpadniecie sobie w oko, idzie się na taką randkę. W sensie na początku nie idzie się na randkę, tylko na przykład tak człowiek sobie myśli, o miło sobie spędzę czas z tą osobą właśnie nowo poznaną, no a potem okazuje się, że na przykład mogłaby być randka. To jest taka tak zwana randka ze zaskoczeniem. Oczywiście może być jeszcze randka klasyczna, czyli po prostu umawiam się i idę. Wiem z kim, no i taka właśnie może być randka. No to musicie sami właśnie sobie wypróbować, jaki rodzaj randek Wam odpowiada najbardziej. Ja tak tylko sobie tutaj dywaguję. Ciekawy temat. Ale zawsze potem właśnie jeszcze powstaje problem, na przykład gdzie iść na taką randkę. No i tutaj jakby można iść wszędzie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie się lubi chodzić. No to dlaczego nie iść do kina? Można się właśnie w ciemno umówić w jakieś miejsce i wtedy tak sobie chodzić od miejsca do miejsca i na przykład wtedy wyobraźcie sobie taką randkę. Ja tutaj chciałabym najbardziej omówić przykład randki w ciemno, w ciemnym miejscu, to znaczy miejscu, którego również nie znacie i wtedy sobie wyobraźcie tę sytuację. Randka w ciemno, ktoś Cię wystawia na taką randkę, to też można nazwać randka wystawiona, w wystawnym miejscu. Czekasz na tę wystawioną osobę, a na przykład może się zdarzyć, że ta druga osoba pomyśli sobie o innym miejscu. Tak sobie możecie czekać, może się okazać, że zamieniacie tymi miejscami, nie wiedząc o tym, a możecie się nigdy nie spotkać. I to też jest jakiś rodzaj randki, takiej randki bardziej wsobnej, wewnętrznej. Jest wiele możliwości, które myślę warto eksplorować, dać im szansę i nie zamykać się na tylko jeden i jedyny słuszny rodzaj randki, tudzież randek proponowanych przez popkulturę. Serduszkowała, go zaróżowiła, zabrokaciła. Także ja Wam życzę udanych randek ogólnie. Cieszcie się tym, bawcie się dobrze. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Oczywiście wrócę też do przepisów,
także za niedługo będzie kolejny przepis. Zbliża się czas Q&A. Na fanpage'u, którego stworzę, zadawajcie pytania do Q&A, na które odpowiem, czy nie. Dajcie znać też w komentarzach, jakie są Wasze ulubione filmy o miłości. Ja w opisie podam swoją taką proponowaną listę, z której właśnie możecie sobie na przykład skorzystać, czy nie. To są takie filmy, które możecie sobie obejrzeć albo nie. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.